Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu internetowego modelarskiego mieszczącego się pod adresem tankmodels.pl. Firma Tank Models została założona w 2013 roku i od samego początku byliśmy internetowym sklepem modelarskim. Z Warszawy oczywiście. Jak już wielokrotnie też mówiłem, jest możliwość odbioru osobistego zamówień złożonych przez internet w naszym magazynie w Alejach Ujazdowskich. A teraz posłuchajcie, do rzeczy. Witam wszystkich serdecznie, witam subskrybentów, witam oczywiście podglądaczy mojego kanału, których zapraszam do subskrybowania. A bohaterem naszego dzisiejszego unboxingu będzie, uwaga, wóz sztabowy C60L od polskiej firmy IBG Models w skali 1,72 i to jest, ukrywa się pod numerem katalogowym 72116. Producent napisał, że jest to Chevrolet C60L Office Lory, ale jak się okazuje, pogrzebałem, to posłuchajcie, to nie jest do końca z fabryki Chevroleta, ale ten model był produkowany w Kanadzie. Czyli tak naprawdę to jest CMP C60L. Tu jednocześnie chciałem Was poinformować, że w moim sklepie możecie kupić też poprawione koła do Chevroletów, jak i również CMP do modeli właśnie firmy IBG. Zaraz sobie zresztą zajrzymy do pudełka, zobaczymy, jak wyglądają oryginalne plastikowe koła i jak prezentują się koła oferowane przez moją firmę. Są to koła wykonane przez Petera Kuonena z firmy MK72. A teraz co? Patrzymy sobie na pudełko, co mamy. No mamy monotonne brytyjskie malowanie, ciemnozielone, taki oliwkowy kolor w brąz wpadający i posłuchajcie, oczywiście też Brytyjczycy malowali w dość nietypowy sposób, czasami pojawiały się w takie łaty ciemnozielone, prawie czarne. A co mamy w środku? No to siup, zaglądam i standardowo zaczynam od instrukcji, to sobie przełożę. I co tu można się domyśleć? Ci, co skleili już Chevrolety, czy też Bedfordy od IBG, już mogą poznać się, że mamy tutaj zestaw standardowy ramek do Chevroletów, czy też CMP. Ja czekam cały czas na model Chevroleta produkowanego w Kanadzie, CMP, w wersji pustynnej. Chodzi mi o model, którego używali komandosi z SAS. No i teraz tak, mamy tutaj 3 ramki standardowe znane od wieków przez modelarzy i sklejaczy modeli od IBG. Tu widzimy 5 standardowych kół z tych starych. Widzimy nową ramkę z kołami i z ramą, ponieważ tu się będzie różniło to. Mamy całą tą Office Lory, czyli po prostu tą budę, powiedzmy sztabową, tak, oficerską. I tutaj kolejne ramki do tego właśnie modelu. Producent również zamieścił tabelę farb i mamy właśnie, że należy użyć farby Black, Rust, Olive Drab, czyli tego brytyjskiego właśnie koloru. Firm takich jak Vallejo R, Hataka, tu polecam z Hataki tak naprawdę tylko serię Orange, Mr. Hobby tutaj HC, Live Color, AK Interactive i drogie IBG. A gdzie jest Ammo MIG by Jimenez? Ammo by MIG Jimenez naprawdę jest potrzebne tutaj, powinno to się znaleźć. Tutaj posłuchajcie, też nas producent informuje, że proszę postępować ściśle według etapów instrukcji, bla bla bla, oraz że zestaw nie zawiera kleju i farb. Mamy również bardzo fajną, sporą nawet, blaszkę z elementami fototrawionymi. Mamy również kliszę z oszkleniem, z szybami.
Myślę, że to jest dużo lepsze aniżeli plastikowe, dość grube ramki z przezroczystego plastiku. No i mamy jeden zestaw tak naprawdę kalkomanii do jednego modelu, czyli do tego z pudełka. A co tu dalej mamy? Zero opisu, jedynie mamy numer wozu seryjny, taki to jest chyba numer serii nawet. A coś jeszcze? O rany. Posłuchajcie, naprawdę, można sobie niezłe biuro tu zrobić. Kolejność składania elementów. I używamy tutaj ramki N12. Tu mamy przed sklejeniem, po sklejeniu. No i bardzo proszę, zobaczcie, mamy mebelki, mamy dwa biurka, mamy dwa krzesełka nieobrotowe, elementy wnętrza wyposażenia wozu sztabowego, czy też nawet chyba łączności można tutaj było też jakąś krótko małą, nie dużego zasięgu, posłuchajcie, radiostację posiadać. Mamy fajnie, posłuchajcie, kurczę, mamy, proszę bardzo. Na dokumenty skrzyneczki mamy. Na różnego typu załączniki. Brakuje tylko naprawdę maszyny do pisania. A przydałaby się. Nie, już żartuję. W każdym razie możemy sobie bardzo ładnie zrobić wnętrze tego właśnie przedziału ze zdejmowanym dachem na przykład, żeby można było zajrzeć do środka. No i jak sobie założymy, skleimy cały ten kontenerek, bierzemy swojego po prostu CMP i stawiamy, proszę bardzo. Nie wiem co to jest, czy to nie jest przypadkiem jakaś antena, miejsce przynajmniej na antenę, ewentualnie coś do grzania, wentylacja, tak, to jest coś do grzania. Do ogrzewania najprawdopodobniej taki piecyk, w którym wpadało ciepłe powietrze do środka. Europejskie malowanie, najprawdopodobniej front zachodni. I co my tu mamy jeszcze? Nie, powiem wam, że naprawdę bardzo, no tu mamy z tyłu jeszcze taką platformę. Mimo, że nie, platform chyba właśnie, żeby coś po prostu, taki stół rozkładany, można powiedzieć, że jak stoimy na ziemi, to tu sobie możemy mapy postawić, położyć. Mamy kanistry dodatkowe, mamy jakieś skrzynki tutaj do właśnie całego tego kontenera, możemy sobie zamontować zapasowe koło i malowanie. Powiem wam, naprawdę bardzo ciekawy model. No, nie spodziewałem się tego. No i teraz sobie wyjmę z pudełeczka. Posłuchajcie, jedziemy. Ach, zapomniałbym. Uwaga, zmiana scenerii. No i siup. I tu widzimy, zapewne jak się dobrze przyjrzycie, tu mamy położoną na kalkomanie, gdzie te są 3 numery. Bidna ta kalkomania strasznie. Mamy dość dużą kliszę, czyli taką przezroczystą płytkę, na której mamy zaznaczone właśnie szyby, obramowanie, co mamy wyciąć i wkleić. A od spodu mamy, proszę bardzo, taki zestaw blaszek. No i kurka wodna, nie chcę mi się teraz tego rozdzielać. Powiem wam, żeby... O, troszeczkę więcej widać. Bardzo fajny zestaw. No i BG naprawdę... Ach, stoliki mamy. Posłuchajcie, to są stoliki i krzesełka. Numer. To jest to wnętrze chyba, jak dobrze zrozumiałem. Tu mamy stoliki. Tak, 2 stoliki biurowe i krzesełka, posłuchajcie. Ale numer. Dobrze, i bierzemy sobie pierwszy zestaw ramek. Kontenerek. I tu mamy ramkę A. To jest nowa ramka do tego zestawu. Prezentuje się
Naprawdę rzetelnie zrobiony model. Jakość bardzo ładna, bardzo dobry model. Tu mamy właśnie te elementy. Powiem Wam, że nie wiem dokładnie, co to jest. Jakieś skrytki. Możliwe, że są jakieś sprężyny, gdzie możemy załączniki jakieś, powiedzmy, wkładać, bo szuflady to nie są. No tak prezentuje się z drugiej strony. Tu mamy spód, fajnie zaznaczone mniej więcej, gdzie ramę mamy włożyć, żebyśmy mieli prosto. Bardzo fajny model. Tutaj mamy ramkę B. Ciekaw jestem, czy IBG wyda jeszcze inny rodzaj modelu, na przykład Bedforda. Możliwe, że był Bedford w tej konfiguracji. Tu mamy ramkę C. 0 zapadnięć. Tu mamy chyba ten piecyk. 0 zapadnięć, bardzo czyste elementy wykonane. No kanistry mają, no tak dość uproszczenie są zrobione, nie mają tych 3 uchwytów, ale powiem Wam, jest w porządku, nie jest ok, to jest spód, który montujemy do samej ramy. Cyk, magia kina, kolejna ramka. Ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o artboxy na opakowaniach przez IBG, jakie znajdują się, są mało atrakcyjne. Ja powiem Wam, jak położyłem ten model na regale, dosłownie o tak stał tą ilustracją i zacząłem go w pewnym momencie szukać, gdzie on się zgubił. No... Przypomniałem sobie, gdzie kładłem, po prostu po pudełku. Jako klient, powiem Wam, nie zwróciłbym na ten model, jak gdyby stał, a jest dość duże pudełko. Jest takie wyszarzone, wszystko takie za mgłą, ten model jest zielony. Powiem Wam, no tak sobie to wygląda. Coś powinni zmienić, bo jest bardzo monotonna, wszystko w zieleniach. Ja wiem, że to jest wojna i tak dalej, mgła wojny gdzieś tam w oddali. Ale proponowałbym coś ożywić to przede wszystkim. Nie wiem, krew, wino, kobiety, śpiew i samochód. Żeby to było jednak bardziej zauważalne, bo nawet jak będzie jeszcze większe to pudełko, to ten model po prostu jest monotonna, artbox, a my jesteśmy wzrokowcami, więc wow, jakby był jakiś tak jak Matchbox Airfix robił, no fajnie to wygląda. Żywsze kolory, więcej ognia. Tak prezentuje się kolejna ramka. Podobno nowe koła to są. No tak powiedziałbym. Tak prezentują się koła Tank Models, tak? Delikatniejsze. Lepiej się prezentują, a są to koła żywiczne. One już mają swoje lata. To jest oczywiście handmade, wykonane, żadne 3D, ale na pewno modele, to co słyszę od klientów, prezentują się dużo lepiej. I tutaj patrzymy sobie, co prawda to jest troszeczkę inny może wzór koła tutaj, w tych kanadyjskich, ale założę się, że spokojnie były również tamten wzór kół. Z tego co patrzyłem, to tamte koła były chevroletowskie, używane też w wersjach, posłuchajcie, nie, przepraszam, od Chevroleta mamy też koła od Chevroleta pustynnego, sasowskiego, to okazuje się, że na tamte koła też można było do Chevroletów brytyjskich i kanadyjskich, czyli CMP, montować tamte felgi z tamtymi oponami. I ostatnia nowa ramka, to jest ten właśnie nowa rama, którą tutaj używamy. Ona jest, posłuchajcie, dłuższa i taka, powiem Wam, mocniejsza troszeczkę.
Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, czy ona jest dłuższa. Tak, ma inny rozstaw, zwróćcie uwagę. To jest CMP, właśnie ma inna rama, jest zupełnie, więcej jest poprzeczek tutaj, inaczej one są rozmieszczone, a tu jest wał. Tak. Dobra, mamy to. Nie wiem, czy wyjmować to, powiem wam, bo no to jest stara kabina, tak? Stare ramki z pierwszych Chevroletów, jakie IBG wydało. Fajnie, że nie jest to porżnięte, pocięte. Tak się prezentuje kabina. Ze znaczkiem jest Chevroleta. Ta kabina nie została zmieniona po prostu. IBG nadal nie zrobiło Chevroleta, właśnie tego CMP, tak, produkowanego w Kanadzie, a między innymi różniło się to, że z przodu nie było nic, była sama po prostu siatka, bez żadnego znaczka. A w niektórych późniejszych były taki po prostu duży napis CMP. A na początku pojawiały się golasy takie z siatkami. No jest dużo zdjęć, szczególnie z pustyni. O właśnie, nie, poczekajcie. Czy to jest to? Kurka wodna. Chevrolet Bedford, którą my używamy, którą my używamy kabinkę. Popatrzmy sobie tutaj. To używamy. Tu. No i powiem wam, trochę zdurniałem teraz. Wygląda, że bierzemy ramkę. To jest ramka. Kurczę, posłuchajcie. Dwie kabiny mamy. Otwartą, dobrze mówię? Nie, jest zadaszenie. I drugą. No dobra, będzie zagadka. Ramka z jedną z kabin. A tu mamy wąską. I teraz lukamy sobie do tyłu. No i dobrze, mamy mamy CMP, posłuchajcie. To jest ta ramka. Jeżeli się mylę, to jest wąski przód. To jest to, co właśnie IBG zrobiło. Tutaj nie ma napisu, ale zawsze daje napis Chevrolet, a nie CMP C60L, ale to będzie na tym, ten model będzie na tej ramce wykonywany. Czyli jak otworzycie sobie ramkę, to na tej prawej. Tu mamy właśnie Chevroleta z wąskim przodem, bez żadnego oznaczenia fabryki, czyli mamy kanadyjski. No i popatrzmy, stare koła, no takie sobie one były. Stara rama, część elementów z tego tylko wykorzystujemy. I IBG nam umożliwiło wykonanie, no nie, według tego, co jest na pudełku, to używamy tej ramki i elementów 73, a tu są numery, tak, tych wysokich numerów używamy. Czyli jak bierzemy ramkę, koła, środkowa ramka jest kołami do dołu, to po prawej stronie tego bierzemy Chevroleta, składamy. Ale mamy możliwość też wykonania tej wersji. Pogrzebiemy w internecie. No i posłuchajcie, to by było. Mam zagwozdkę, bo muszę też pogrzebać w necie. Producent, czyli IBG, dało zagwozdkę. Dało nam pełną ramkę, tą podstawową, tak, Chevrolet. I teraz posłuchajcie, trzeba sobie usiąść, a kogoś, kto się zna doskonale na żar zęby na Chevroletach, czy jest CMP, czyli na kanadyjskich Chevroletach, mam nadzieję, że coś podpowie. Będzie bardzo fajnie, bo tutaj mamy tylko i wyłącznie tą kabinę w instrukcji pokazaną.
Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Magia kina. Bohaterem dzisiejszego odcinka unboxingu był Chevrolet C60L w wersji, no, powiedzmy, sztabowej. Dziękuję za uwagę. Liczę na komentarze. Zapraszam do subskrybowania. No i na burzliwą dyskusję w komentarzach na temat, którą wersję wykonać, który to jest który. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.